Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji zajmujemy się niemieckimi tablicami rejestracyjnymi i co z nich można odczytać, a w szczególności słownictwem oraz tymi właśnie plakietkami. TÜV Plakette, czyli plakietka badania technicznego. Na przykład, tak jak widzimy tutaj, ta plakietka różowa. I teraz najpierw słownictwo. Otóż tablice rejestracyjne po polsku to jest odrejestrować. Tu mamy Kfz Kennzeichen. Zeichen to znaczy znak, kennen to znaczy znać. Kennen znać, tak? Ich kenne das. Ja to znam. Nie mylić z können, czyli móc, potrafić, umieć. A więc to są tablice rejestracyjne i to Kfz to jest Kraftfahrzeugkennzeichen. Kraftfahrzeug to jest pojazd. Pojazd zasilany jakąś siłą, mocą. Kraftfahrzeug. Inaczej nazywa się to Autokennzeichen. Das Autokennzeichen to jest liczba pojedyncza. To jest jedna tablica rejestracyjna. Również mówi się, że to może być Polizeiliches Kennzeichen eines Autos, czyli tablice policyjne, oznaczenie samochodu. I tak najbardziej potocznie to się mówi das Nummernschild, czyli tablica z numerami. Das Schild to jest szyld. Z czego składa się tablica? A więc S, czyli das Kennzeichen, besteht aus einem Unterscheidungszeichen für den Verwaltungsbezirk und einer Erkennungsnummer. Ten Verwaltungsbezirk to jest po prostu jakiś okręg administracyjny. Und einer Erkennungsnummer to znaczy numer rozpoznawczy, czyli jakieś tam 70 ileś. I teraz popatrzmy na te plakietki TÜV, czyli plakietki badania technicznego. One są zbudowane tak jak zegar. U góry jest godzina 12. I potem leci nie tak jak na zegarku 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko od drugiej strony 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Te takie u góry czarne to nazywają się die schwarzen Orientierungsmarkierungen, tak? Czyli orientacyjne zaznaczenie. Otóż policja jedzie za kimś i nie bawi się w żadne sprawdzanie, wpisywanie numeru rejestracyjnego do jakiegoś komputera, tylko widzi z daleka, do kiedy to auto ma badanie techniczne. Czyli teoretycznie ta plakietka oznacza, że jest rok 2023, badanie techniczne do grudnia. U góry jest grudzień. To, co jest u góry, tak jak na godzinie 12, to oznacza datę, czyli miesiąc. Na tej plakietce, przekręcona ona jest, widzimy u góry wrzesień. To auto ma badanie techniczne w roku 2023 we wrześniu. Jesteśmy w trochę większej odległości. Możemy nie zauważyć tego miesiąca u góry 5, czyli w maju. Jeżeli jakieś auto miałoby taką plakietkę, to by znaczyło, że w maju skończyła się ważność badania technicznego. Ale po tych Orientierungsmarkierungen, które teraz się przesunęły tutaj na dół na godzinę taką gdzieś 5, to wiemy już, że ten u góry miesiąc to będzie maj. Popatrzmy teraz na kilka samochodów. Ten samochód ma datę ważności do roku 2024, lipiec. Rok 2023 i wrzesień. Ten samochód rok 2025 i luty. Rok 2025 i czerwiec. Jak rozpoznajemy po kolorze lata, alle 6 Jahre wiederholen sich die Farben der Plakette. Czyli co 6 lat powtarzają się kolory tej plakietki. I die Reihenfolge, czyli kolejność jest tak: rosa, grün, orange, blau, gelb, braun. Nowy samochód dostaje badanie techniczne na 3 lata, a takie normalne badanie powtarzające się to na 2 lata. Ta plakietka nam mówi, kiedy przypada następne wyznaczone badanie techniczne. I teraz wann, czyli kiedy, die nächste, następne, fällig, fällig to znaczy taki, że już jest termin, terminowy.
od czasownika fallen przypadać. No, fallen spadać, ale też przypadać, tak? Na przykład termin przypada na wrzesień 2023 i to znaczy, że to jest właśnie fällt auf, czyli to jest fällig. HU jako Hauptuntersuchung, czyli to badanie techniczne, untersuchen badać, und ansteht to znaczy czeka w kolejności. Jeżeli przejdziemy badanie techniczne, czyli wenn das Auto die Prüfung der Hauptuntersuchung erfolgreich bestanden hat, czyli kiedy auto to badanie tego Hauptuntersuchung, czyli tego głównego badania technicznego przejdzie z sukcesem, erfolgreich, bekommt es, czyli to auto, eine HU-Plakette. Otrzyma taką plakietkę. Der TÜV ist überzogen, wenn der entsprechende Monat abgelaufen ist. Jeżeli miesiąc upłynął, tak? Der entsprechende Monat, ten taki właśnie wyznaczony miesiąc, ten odpowiadający miesiąc na tej plakietce, abgelaufen ist abgelaufen, ein Termin ist abgelaufen, to znaczy wtedy, że der TÜV ist überzogen, czyli TÜV, czyli badanie techniczne. I to TÜV, samo TÜV jako takie, to jest instytucja, der Technische Überwachungsverein, to jest nazwa instytucji. Ale tak potocznie się mówi, że jakiś przedmiot, urządzenie ma TÜV albo nie ma, tak? Czyli suszarka ma TÜV, jeżeli są ogłoszenia samochodowe w prasie albo w mediach, to właśnie zawsze jest mit TÜV albo informacja, że na przykład TÜV 2025, albo samochód może być bez TÜV-u, czyli wyrejestrowany, nie musi mieć badań technicznych. Są tablice oddzielne dla oldtimerów, inne oznaczenie mają samochody elektryczne. W Polsce można zobaczyć samochody na tych takich wywozowych blatach, tak zwanych. One mają taki pionowy pasek z prawej strony żółty. Tam jest data, do kiedy ta tablica tymczasowa ma datę ważności. I teraz na zadanie domowe, jak zobaczycie gdzieś na ulicy samochód z niemiecką rejestracją, to proszę na tylnej tablicy sprawdzić, do kiedy ma termin ważności. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.